Cześć! Dziś pokażę Wam przepis na kopiec kreta firmy doktora Edgara, jak widać tutaj. Podam następujące składniki, jakie będą nam potrzebne do ciasta. Na pewno będzie potrzebny mikser. Ciasto jest oczywiście w środku w opakowaniu jako krem. 2 całe jajka, 7 łyżek mleka schłodzonego z lodówki, 100 g masła, można wcześniej wyciągnąć, brytwanka, najlepiej tratownica, 3 banany, cukier, woda, sok z cytryny oraz olej, żeby posmarować brytwankę. Plus do tego przyrządy, czyli do malowania pędzelek, łyżka do wyciągnięcia masy, plus łyżeczka do mieszania, plus nóż do odkrawania. W pojemniku są 3 rodzaje po kolei, jak będziemy to robić, czyli kopiec kreta i płatki czekoladowe, które będziemy do masy dawać. Miska, w której będziemy robić ciasto. Talerzyk pod mikser, żeby nie zachlapać. Następnie ustawiamy piekarnik góra-dół, temperatura 180 stopni. Dzwonka jeszcze nie będziemy ustawiać, ponieważ piekarnik musi się nam nagrzać. Będziemy go wkładać dopiero do piecyka, ciasto, i ustawimy sobie temperaturę. Teraz będziemy malować brytwankę. Przejdziemy do brytwanki. Tortownicę mamy przygotowaną. Polewamy ją olejem i malujemy każdy zakamarek, ponieważ ciasto będzie musiało nam dobrze odejść od boków. Widzimy tutaj każdy zakamarek. Musimy pomalować dobrze, żeby nam szybko ciasto odeszło od formy i nie oderwało się. Już prawie kończymy. Widzimy, że olej na dnie został. Kończymy. Odkładamy na bok. I przechodzimy teraz, żeby zrobić ciasto. Do ciasta potrzeba nam margarynę, tak jak mówiłam w przepisie, 100 g, 7 łyżek mleka, 2 całe jajka, plus do tego ciasto. Gotowe. Przechodzimy do miksera. Miksujemy najpierw na małych obrotach. Bo muszą się nam te wszystkie składniki połączyć delikatnie z masłem. Czujemy już intensywny zapach. Wszystkie składniki nam się mieszają. Jak widzimy, ciasto już jest szkliste. Tak jak mówiłam, najpierw robimy to robotem, mikserem, około 3 minuty na małych obrotach, a potem na największych, tak 5-7 minut. I widzimy, ciasto już jest wyrobione z masłem, nie ma żadnych grudek. I tak jak mówiłam, bierzemy łopatkę i będziemy wylewać na tortownicę. Musimy to ściągnąć dokładnie łopatką. Ciasto już jest rozsmarowane po bokach, wyrównane. Jak widzimy, w każdym zakamarku. Ono teraz będzie się piekło i rosło. Około tak 30-35 minut.
Tak jak mówiłam, bierzemy ciasto. Wstawiamy go do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i ustawiamy temperaturę dzwonka 35 minut, tak jak pisze w przepisie. On będzie dzwonił nam i będzie ciasto gotowe. Zobaczcie już, ciasto jest w piekarniku, piecze się już 25 minut i podrosło nam. Teraz sprawdzimy ciasto, czy jest upieczone, żeby nam się za bardzo nie spiekło. Mam specjalną wykałaczkę. Wbijamy. Jak widzimy, nic nam ciasta nie zostało, to znaczy, że ciasto jest upieczone. Więc wyłączamy piekarnik i za chwilkę ciasto będziemy wyjmować. Ciasto jest położone na desce. Musi teraz ostygnąć, żebyśmy mogli wydrążyć środek. Ciasto, jak widzimy, jest już ostygnięte. I będziemy teraz łyżką odrywać na około na pół centymetra i kruszyć na talerzyku. Tak jak mówię, tu w koło musi zostać brzeg pół centymetra, ponieważ będą tam zaraz wkładane banany. Jak widzimy, ciasto w środku już my wydrylowali, wyrwali na osobny talerzyk, pokruszyli. Teraz mamy tutaj przygotowane kieliszek taki do wódki wody, kieliszek cukru i pół cytryny wysączonej, żeby był sok. Wymieszamy to wszystko. Po wymieszaniu bierzemy pędzelek i nasączamy ciasto w środku. Ciasto jest już nasączone. Odkładamy na bok i będziemy brać się za banany 3, bo trzeba 3. Będziemy je obierać ze skórki. Wcześniej ich nie obierałam, ponieważ mogły ściemnieć, a ja nasączyłam tam spód, więc one nie ściemnieją. Jak widzimy, banany są obrane. Teraz weźmiemy nóż. Banany 3 są przygotowane. Będziemy je teraz kroić na połówki. I układać do ciasta. To już zależy od tego, czy nam będą wchodzić, ale powinno 3 wystarczyć.
Zawsze można gdzieś docisnąć. Jak nam zostało. Teraz jeszcze nasączymy górne banany. Tam jest cytryna, także banan nie powinien ściemnieć z wodą i z cukrem. I za chwilę będziemy przechodzić do następnego, czyli masy. Tak jak widzimy, banany są już nasączone. Odkładamy na trochę. Teraz pokazuję Wam płatki czekoladowe. Wlewam kieliszek niecały wody, żeby one się tak nasączyły. Wymieszam to. Nie trzeba tu za wiele, bo to pójdzie do masy, do śmietany pod koniec. Widzicie, one sobie tak delikatnie będą siedzieć w tej wodzie nasączonej, żeby się nie rozpuszczały. Odłożymy je na bok i przechodzimy do śmietany. Śmietana musi być 30% łaciata i oczywiście schłodzona w lodówce. Wyjmujemy przed i przygotowujemy, oraz kopiec kreta, ta masa. I przechodzimy do tego, że masę wsypujemy. Wlewamy całą śmietanę. 500 ml, żebyście wiedzieli. Już śmietana się wlewa. Masa w środku jest. I będziemy to miksować do puszystej masy. Najpierw na małych obrotach, a potem na dużych. Jak widzicie, śmietana się nam upiła. Wsypujemy do tego płatki rozpuszczone czekoladowe. Jak widzicie, to ma być wymieszane. One tam będą troszkę chrupkie w cieście, ale dodają smaku. Płatki, widzimy, są wymieszane. I będziemy teraz przechodzić do ciasta. Jak widzicie, banany nam nie szczerniały, bo były pokropione cytryną. Przechodzimy do nakładania ciasta. Masa rozkładamy najpierw elegancko, potem będziemy równać. Krem elegancko w każdy zakątek musimy nałożyć. Płatki super się wymieszały z masą. Jak widzicie, masa już jest rozłożona na całym cieście i dajemy teraz rozkruszony kopiec kreta. Sypiemy, żeby tą masę elegancko zakryć. Potem jak zakryjemy, będziemy musieli wstawić do lodówki na jakieś 2 godzinki, żeby ta masa nam fajnie stężała, była chłodna. Fajny kopiec kreta, tylko że się kruszy niemiłosiernie. Trzeba będzie potem fajnie te okruszki pozbierać. Taki skórek mu zrobimy. Dużo tego ciasta mamy. To jest na małą porcję, bo
tortownica 24 cm. Jeżeli byśmy chcieli zrobić większy, to musielibyśmy z 2 porcji. Kopiec kreta jest już gotowy. Jak widzimy, położyliśmy go na tortownicy. To już wszystko na dziś. Dzięki, cześć.